my jesteśmy teraz też celem Rosji, tak? Tak jak Ukraina jest celem Rosji. Nie stać nas na półmilionową armię. Ale czy my potrzebujemy tej półmilionowej armii? Dlaczego nie budujemy sił rezerwowych, które są budowane w każdym z krajów? Do tego, żeby być zdolnym do prowadzenia obrony na terytorium Rzeczypospolitej, nie musimy wyjeżdżać na Ukrainę. Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej armii, o polskich siłach zbrojnych, w jakim są stanie i jak należy je reformować. Za chwilę o tym porozmawiam. Przypominam, że rozpoczęła się rekrutacja nie do armii, ale do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Serdecznie Państwa zapraszam. Wielu również generałów, którzy występują w Układzie Otwartym, tam w tej szkole wykłada. Wielu fantastycznych ludzi. Zajrzyjcie na stronę szkołaprzywództwa.pl. Tam wszystkie informacje, tam możecie się Państwo zgłosić. Pozdrawiam też wszystkich patronów. Zachęcam wszystkich do wspierania. Dziękuję za to, że jesteście z Układem Otwartym. Dzięki temu ten program jest całkowicie niezależny. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Halo, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Generał Krzysztof Król, przewodniczący zespołu do spraw koncepcji transformacji polskiej armii w sztabie generalnym. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od opisu sytuacji. Gdzie jesteśmy? W jakim stanie dzisiaj są polskie siły zbrojne? Może zacznijmy od sytuacji, po co ta transformacja i dlaczego jej potrzebujemy. No właśnie tak. Dlatego, że siły zbrojne znalazły się w punkcie zwrotnym. I to nie tylko nasze Polska, ale w ogóle siły zbrojne wszystkich państw sojuszu i nie tylko. Jeśli miałbym opisać, dlaczego potrzebujemy zmiany, transformacji, bo tak naprawdę transformacja to zmiana, to przede wszystkim ze względu na zmianę środowiska bezpieczeństwa. No wszyscy obserwujemy to, co się wokół nas dzieje. Rosja przestała respektować prawo międzynarodowe, chce doprowadzić do zmiany relacji międzynarodowych, swojej roli, ale również struktury bezpieczeństwa tutaj w Europie, odgrywać zdecydowanie większą rolę niż do tej pory. Znaczy chce prowadzić działania, nie wyklucza prowadzenia działań agresywnych, a już je prowadzi na jednym odcinku i może to rozszerzać. Tak jest, tak jest. Rosja już w 2014 roku, a może nawet wcześniej, w 2008 roku, pokazała, że jest gotowa i posiada wolę tego, żeby używać wojskowego instrumentu władzy do osiągania swoich celów politycznych, celów strategicznych. A my mamy armię, która przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała w kompletnie innym systemie politycznym, który był podporządkowany temu właśnie, który dzisiaj chce nas atakować. No rozumiem, że przez te 30 lat stopniowo ją transformujemy, w jednych miejscach lepiej, w drugich gorzej. No i gdzieś to doszliśmy dzisiaj do takiego miejsca, w którym tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał Pakt Północnoatlantycki, bo to wyzwanie, które mamy od miesiąca z kawałkiem, tak, główny gracz Paktu Północnoatlantyckiego zachowuje się w taki sposób, że nie wiemy, co będzie dalej. A my musimy dalej budować nasze zdolności obronne. No więc proszę powiedzieć, powtórzę moje pytanie, gdzie jesteśmy dzisiaj w tej transformacji polskiej armii? No bo ona tak, najpierw to była armia perelowska, tak, podporządkowana Sowietom, tak naprawdę. Potem przez 10 lat byliśmy w trochę takiej sytuacji jak teraz. Nie? Znaczy, że jak teraz być może się znajdziemy. Nie byliśmy w NATO,
Nie byliśmy w tym starym sojuszu. Potem weszliśmy do NATO i zaczęliśmy tą armię przekształcać. Zapewne w sposób, mówiąc delikatnie, niewystarczający ją przekształciliśmy. A teraz przychodzą nowe, ogromne wyzwania. Jaka jest ta armia dzisiaj? Jeśli pan pozwoli, to może rozpocznę od tego, jaka ta armia była, żeby można było pokazać, gdzie jesteśmy, okej? No przede wszystkim lata Ludowego Wojska Polskiego to całkowita podległość strukturom dowodzenia Układu Warszawskiego, czyli Moskwie. Dowództwo Połączonych Sił Układu Warszawskiego miało swoją siedzibę w Moskwie. Wszelkie decyzje dotyczące i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, kierunków, uzbrojenia, wszystkie decyzje zapadały tam. My musieliśmy być spójni z planem, który jest przygotowywany przez ZSRR. Wtedy też nastąpiła chyba największa zmiana, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne w takim nowoczesnym rozumieniu. To wtedy w latach 60., 70., początku 80. lat przeszliśmy etap głębokiej mechanizacji, upancernienia i rakietyzacji polskich sił zbrojnych. Po prostu postawiono nam zadanie, żebyśmy przygotowali swoje siły zbrojne do prowadzenia operacji na atomowym polu walki. I taka była ta nasza, takie to było to nasze Ludowe Wojsko Polskie, które było spójne, interoperacyjne, kultura ta sama, co siły zbrojne Układu Warszawskiego, przede wszystkim Związku Radzieckiego. Po drugiej stronie było NATO. To NATO opracowało 4 strategie odstraszania i obrony, 49, 52, 57, 68 rok i te wszystkie strategie budowały środowisko właściwej współpracy cywilno-wojskowej, tych relacji, tego balansu, właściwe doktryny, właściwe zdolności, polityczny każdego z krajów, implementował swoje zmiany gospodarcze, siły, środki, zasoby, żeby te plany wojskowe wypełnić. Oczywiście plany były uaktualniane, plany były dostosowywane do możliwości gospodarczych, niemniej ta zachodnia kultura przygotowywania planów, które były w 100% egzekwowalne, ta kultura nie weszła do Polski i do polskich sił zbrojnych wraz z naszym wejściem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że po 1989 roku budowaliśmy swoją niezależność strategiczną. Wtedy polskie siły zbrojne miały bardzo duże struktury. Jak badałem wielkość naszego PKB i wydatków na siły zbrojne w tej ostatniej dziesięciolatce poprzedniego wieku, w 1992 roku wydawaliśmy 2,41 PKB na obronność. Oczywiście armia nie była zawodowa, tylko szkoliliśmy zasadniczo służbę wojskową. No niemniej jednak była to naprawdę bardzo duża armia i wtedy musieliśmy polegać sami na sobie. Przygotowywaliśmy nasze narodowe doktryny, nie mieliśmy już tych czerwonych regulaminów, których wojsko nienawidziło, nie mieliśmy tych niebieskich, bo te niebieskie to były natowskie. Robiliśmy swoje własne zielone. Także bardzo dokładnie. To był taki czas szczęśliwy, kiedy wydawało się, że historia się kończy i nic nam nie grozi. Powiem tak się wydawało, natomiast dla wojska były to bardzo trudny czas. No tak. Ja pamiętam w jednostce wojskowej, w której służyłem, poziom zarobków podoficera to był taki, że jeśli miał jedno dziecko, to musiał korzystać z zasiłku, który gmina przydzielała. To mniej więcej taki był ten poziom zabezpieczenia potrzeb kadry wojskowej. Oczywiście w 1999 roku wszystko się zmieniło i wojsko naprawdę liczyło na to, że się zmieni, że będziemy mieli środki, zasoby, będziemy godnie opłacani i rzeczywiście te zmiany powoli zachodziły. Natomiast jeśli chodzi o nasze zdolności i gotowość, zdolności obronne, gotowość bojowa, to już są trochę inne sprawy.
W tej 10-latce rozpoczęliśmy taki program Partnerstwo dla Pokoju, gdzie NATO próbowało nawiązać właściwe relacje ze wszystkimi państwami, które były wcześniej w Układzie Warszawskim. Dla niektórych otworzyło się okno bycia częścią NATO. Uczestniczyliśmy też w pierwszych misjach poza granicami krajów, które były dowodzone przez struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście w 1999 roku, w 1999, jak staliśmy się pełnoprawnym członkiem Sojuszu, to okno naszej aktywności się zdecydowanie szerzej otworzyło, ale wszystko zmieniła historia i ten trzeci etap, tak go nazywam, po ataku na Światowe Centrum Handlu World Trade Center 11 września 2001 roku, kiedy rozpoczęła się tak naprawdę wojna z terroryzmem. I to pierwszy raz, kiedy NATO aktywowało artykuł 5, wspierając Stany Zjednoczone w reakcji na atak na Stany Zjednoczone. W tych misjach uczestniczyły polskie wojska i to niewątpliwie bardzo przyczyniło się do tej transformacji, tak? Bo... Przyczyniło się do transformacji, ale ta transformacja i nasze narodowe plany budowy zdolności skupiały się szczególnie w tamtym okresie na budowie interoperacyjności z sojuszem i realizowaniu sojuszniczej strategii. A ta strategia mówiła o tym, że musimy budować zdolności ekspedycyjne, a nie budować zdolności do obrony kolektywnej. Tak to było. W 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, też robiłem takie analizy budżetu, ile żeśmy wydawali środków finansowych, przygotowując naszą kontrybucję do tych jednostek, które uczestniczą w operacjach w Iraku, w Afganistanie. To jeżeli chodzi o szkolenie, to było 25%, to tylko na te jednostki było wydawane. Także to były potężne środki finansowe, a tu mówimy o brygadowej grupie, tak? Czyli z jednej strony przygotowywaliśmy te grupy żołnierzy i oficerów w najlepszych na świecie warunkach, tak, do współpracy z najlepszymi armiami, z najlepszymi partnerami i to często słychać było takie pytanie, tak, że ci ludzie, którzy przeszli, no to jakby to już było, wracała trochę inna armia, tak, i ci ludzie też potem wpływali na pozostałych. Ale to było ciągle takie z jednej strony wyspowe zmiany, no z drugiej strony, jak pan powiedział, to była strategia współpracy z innymi partnerami gdzieś daleko na wyjeździe, a nie strategia obrony przed sąsiadem. Tak jest, tak jest. I tu muszę zaznaczyć tak, że po tych 4 strategiach natowskich czasów zimnej wojny, one są niejawne, jedna z nich jest dostępna w internecie, też można sobie ją znaleźć, to chyba z 1949 roku. Natomiast strategie jawne, 91, 99, 2010 rok, one skupiają się przede wszystkim na szerszym patrzeniu na bezpieczeństwo, nieproliferacji broni masowego rażenia, zarządzaniu kryzysowym w wymiarze bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście obrona kolektywna wszędzie w tych strategiach jest podkreślana na pierwszym miejscu. Natomiast dokumenty wykonawcze spychały jakby realizację tych zadań na kolejny poziom już tych mniej istotnych rzeczy, bo NATO wtedy zajmowało się naprawdę sprawami związanymi z operacją KFOR, potem Resolute Support w Afganistanie i innymi, które musiało zabezpieczać tak naprawdę Kosowo. No i tak, więc z jednej strony świetnie się ćwiczyliśmy i przećwiczyliśmy sporo żołnierzy, oficerów i też wykształciliśmy w zagranicznych uczelniach, w amerykańskich, tak? Czy nie tylko amerykańskich, rozumiem, pan generał w Kanadzie się szkolił. I to jest olbrzymi postęp, ale to nie jest cała armia, tak? Jeszcze to, co słyszałem, nie jestem w armii, ale proszę skorygować, jeśli moja ocena będzie przesadna, że w bardzo wielu miejscach to jest ciągle, czy jest jeszcze ciągle PRL, że przedrosty administracyjne, że ta armia...
Armia to instytucja, która najwolniej się w III RP, czy po 89 roku zmieniła. Tak jak przedsiębiorstwa się zmieniły kompletnie, zwłaszcza prywatne, tak natychmiast się przestawiły. Tak jak państwowe przedsiębiorstwa się zmieniały gorzej, administracja się zmieniała jeszcze gorzej, no to z armią był największy problem. Przesadziłem? Muszę powiedzieć, że nie. Nie, absolutnie nie. Powiem, że to jest chyba dobra diagnoza. Teraz z perspektywy naszych analiz, które żeśmy zrobili, no bez wątpienia jest wiele obszarów takich w polskiej armii, które uległy zmianie, natomiast to tak jakbyśmy jeździli nowszym samochodem, ale niekoniecznie po lepszych drogach. Okay? Kupiliśmy niewielkie ilości nowego sprzętu, Rosomaki, F-16, natomiast pozostały sprzęt to był ten sam, który żeśmy sobie zakupili w tych latach budowy zdolności do działania razem z Armią Układu Warszawskiego. I tak naprawdę ta kultura z tym uzbrojeniem pozostała z nami dosyć długo. I tutaj poruszyłbym kilka takich obszarów tej kultury, które moim zdaniem są bardzo ciekawe. Skupiamy się bardzo na sprawach teoretycznych. Kultura zachodnia, do której moim zdaniem powinniśmy dążyć, to przede wszystkim sprawy praktyczne. Na przykład nauka w akademii. Uczymy się teorii. Na studiach na Zachodzie oczywiście ta teoria jest potrzebna, 10%, natomiast reszta to jest case study, czyli na przykładach różnych zdarzeń historycznych uczymy się wyciągać właściwe wnioski. Nie tylko teoria, bo ją bardzo trudno implementować, jeśli nie mamy czegoś namacalnego, w co moglibyśmy tą teorię włożyć. A u nas, rozumiem, dalej w uczelniach wyższych wojskowych jest dalej przede wszystkim teoria. Tak jest. Ja powiem tak, dla przykładu, dwa przykłady takie bardzo proste. W Kanadzie bardzo dużo czasu spędziliśmy na temat procesów podejmowania decyzji przez rząd Stanów Zjednoczonych w przypadku reagowania na huragan Katrina. Dlaczego użyto tam wojska, kto na to zdecydował, dlaczego zmieniono prawo i tak dalej, i tak dalej. Czy słyszał pan kiedyś o naszych wnioskach z naszych powodzi na południu? Okej. Mamy polskie prawo, które mówi o reagowaniu kryzysowym, natomiast w akademiach nie uczy się tej analizy użycia sił, procesu podejmowania decyzji A dlaczego to się nie zmieniło przez tyle lat? Przecież w sztabie generalnym większość, czy nie wszyscy, tak, to są jednak już świetnie wykształceni generałowie. No, dla mnie to jest taka przepaść kulturowa, ponieważ ja muszę przyznać, jak byłem młodym chłopakiem, to dla mnie wojsko to były trepy i robiłem wszystko, żeby do wojska nie iść, jak wszyscy w moim pokoleniu. Nie? Tak to niestety było. Dzisiaj patrzę, jak spotykam pułkowników, generałów, to po prostu raz, że rozumiem, że dzisiaj armia jest bardzo potrzebna, ale patrzę z tych ludzi z wielkim szacunkiem, widzę, że są świetnie wyszkoleni, świetnie wykształceni, rozumieją bardzo dobrze świat, no to ci ludzie mamy już tych ludzi. Tak to dlaczego nie zarządzili przez tyle lat, żeby te akademie inaczej funkcjonowały? Mi się wydaje, że to też jest kultura organizacji, przede wszystkim kultura związana z zarządzaniem personelem. Miałem kolegów, którzy razem ze mną kończyli Akademię Obrony Narodowej. Zostali tam jako wykładowcy, doktorzy, habilitowani i tak dalej. Natomiast nie na tym polega nabieranie doświadczenia wojskowego. Może w pracy naukowej jest to poszukiwane, oczekiwane. Natomiast w wojsku najważniejsza jest ta profesjonalność, a niestety tej profesji się nie nabierze, będąc tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Trzeba niestety zmieniać różne miejsca pełnienia służby, różne stanowiska, najlepiej dowódcze, zastępcy, szefa sztabu, żeby poznać specyfikę i zrozumieć procesy. Najlepszym przykładem tego, że jakby trochę odbiegamy chyba nawet od tego, co jest realizowane w chwili obecnej, to był mój przykład wykładów dotyczących teorii i praktyki odstraszania jako takiego. W zeszłym roku miałem jeden wykład, w tym roku drugi wykład. To były zawsze nowe sprawy, nowe wizje. Natomiast
zaproszony też byłem do Baltic Defense College i tam też chciałem zrobić taki sam wykład, natomiast tam mnie ostrzeżono, panie generale, u nas odstraszanie jest częścią curriculum i u nas to odstraszanie to jest najważniejsza część ostatniego okresu kształcenia na studiach polityki obronnej. To nasi słuchacze na końcu piszą pracę właśnie z tego odstraszania. Teorii niech pan nam nie opowiada. My chcemy wiedzieć, co Polska implementuje, żeby budować zdolności do odstraszania. Czy na przykład polscy oficerowie na uczelniach ćwiczą takie przypadki, nie wiem, z jakim mieliśmy do czynienia? Pan wspomniał o powodzi, tak? No to działanie cywilne, katastrofa, ale mieliśmy już do czynienia z atakami na Polskę, spadały rakiety na Polskę, helikoptery wlatywały na teren Polski. Czy oficerowie ćwiczą takie właśnie przypadki, takie case'y i jak z nimi postępować? Na pewno ci, którzy są w chwili obecnej na stanowiskach, na przykład w dowództwie operacyjnym, dowództwie generalnym, to jak najbardziej. To jest po prostu częścią i obowiązkiem tych, którzy teraz pełnią służbę. No, oni są narażeni, tak? I tak naprawdę to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że pytanie to, do czego my powinniśmy przygotowywać teraz nasze polskie siły zbrojne. Przede wszystkim powinniśmy przygotowywać do 2 scenariuszy. Jeden z tych scenariuszy to jest prowadzenie obrony kolektywnej czy obrony narodowej dużej skali. Okay? I drugi scenariusz to ten właśnie hybrydowy, ten scenariusz, kiedy w szarej strefie nasz przeciwnik, adwersarz, Rosja, Białoruś, będą wdrażać takie narzędzia, które nie pozwolą nam użyć naszych sił. Okay? I to jest taki drugi element tego naszego planowania i bycia w gotowości na różne scenariusze. I to jest w NATO. To. Jeszcze o tym za chwilę chciałem pokazać, ale jeszcze o tej kulturze, by chętnie pana generała podpytał, jakie te zmiany, bo to mi się wydaje, że jest największy problem. Tak? Okay. Też roli żołnierza, roli szeregowych, to w jaki sposób ich się traktuje, w jaki sposób się ich słucha, czy oni mają prawo wypowiedzenia swojej opinii, czy to jest brane pod uwagę, czy najmądrzejszy zawsze jest pan generał, a wojsko ma tylko biegać i wykonywać zadania. Ja bym powiedział tak, kilka takich różnic. Budowanie zespołu, nie? Okej, centralizacja to jest kultura wschodnia. Decentralizacja to jest kultura zachodnia. A my gdzie jesteśmy dzisiaj? A my jesteśmy, myślę, po środku. Aha. Jest część takich... I to chyba myślę, że to jest wszystko zależne od personelu, tak? Od świadomości też, w jaki sposób funkcjonuje w tym dzisiejszym społeczeństwie i w tej dzisiejszej armii. Dalej, my się orientujemy jako kultura wschodnia na przeszłości. Zachodnia kultura, ta wojskowa również, patrzymy przed siebie, na przyszłość, tak? Ta historia jest absolutnie krytyczna, ważna, ona buduje morale, spójność społeczeństwa, ale musimy patrzeć w przód, musimy patrzeć na przyszłość i tam szukajmy rozwiązań. Musimy przygotować się do wojen, które będą, a nie do tych, które były. Jak już widzimy, że wojna na Ukrainie jest kompletnie inna niż wszystkie przeszłe wojny. Tak jest. A ta następna będzie jeszcze inna. Kultura wschodnia, procedury. I chowanie się za tymi procedurami. Kultura zachodnia, wyniki, efekty. Mamy cel, dążmy do tego celu. Te procedury są jakby drugiej ważności, tak? One nie mogą definiować tego, czy ten cel osiągniemy, czy nie osiągniemy. Uczenie się na błędach to jest coś, co już wchodzi dosyć głęboko do polskich sił zbrojnych, ale było z tym bardzo trudno. Nie chcieliśmy akceptować, że ktoś może nam powiedzieć, pułkownikom, generałom, że coś robimy źle. Ale to właśnie na tym polega prowadzenie ćwiczeń, żeby robić błędy, bo tylko te błędy pozwolą nam na to, żeby być lepszym. To jest duża różnica kulturowa. Uczciwość.
w postępowaniu takim służbowym jest też dosyć ważną sprawą. Ostatnio rozmawiałem z Ukraińcami i oni mówią tak, że oni też mają duże problemy z tym, próbują walczyć. To takie bardzo rosyjskie jest. W Rosji jest takie wrenia, czyli malowanie, pudrowanie rzeczywistości, patrzenie przełożonemu prosto w oczy i zgadywaniu, co on ode mnie chce usłyszeć, zamiast mówienia mu prawdy, tego, co ja jako profesjonalista chcę mu przekazać. To są te różnice kulturowe, które są dosyć duże. Skoro pan mówi o tych wszystkich rzeczach, dosyć oczywistych, to rozumiem, że mówi pan je, bo ich ciągle nie ma w polskiej armii. Ja powiem tak, my jeszcze nie przekroczyliśmy jest ich bardzo wiele, ale nie przekroczyliśmy z całą armią tego progu, czy nie wyszliśmy jeszcze na brzeg. A z czego to wynika? Gdzie pan widzi powody? No bo jak pan wejdzie do jakiejkolwiek firmy, przedsiębiorstwa prywatnego, to tam po prostu to się zmieniło, powiedzmy, może nie w 3 lata, tak, ale zmieniliśmy. Dzisiaj już wszyscy tak pracują. My jeszcze mamy takie miejsca, w których jest to dosyć trudne, tak? Problem polega na tym, że wojsko jest organem, w którym w innych armiach trzeba się rotować, zmieniać stanowiska, natomiast niekoniecznie w polskiej armii. Ja muszę powiedzieć, jestem takim jednym z ewenementów, jeśli chodzi o służbę wojskową. 15 lat byłem wpięty w struktury albo natowskie, albo w łańcuchu dowodzenia, albo też przygotowywałem się do misji Unii Europejskiej. Rok spędziłem w ONZ-cie. To 15 lat. Na 38 lat służby. Więc ja patrzę na wiele spraw z innej perspektywy. Osoby, które nigdy nigdzie nie były, one po prostu nie są w stanie sobie wyobrazić, że świat może w ogóle wyglądać inaczej i trzeba robić niektóre działania w kompletnie inny sposób. Kompletnie inny sposób. Czy bo rozumiem, że pan przygotowuje, tak? Pański zespół przygotowuje tę koncepcję transformacji. Czy ona już jest skończona? Ona jest gotowa? Na jakim to jest etapie? Koncepcja transformacji została przedstawiona ministrowi obrony narodowej w grudniu zeszłego roku. Do lutego żeśmy przygotowywali jeszcze odpowiedzi na pytania, uwagi departamentów z Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja podejrzewam, że ona jest na finalnym etapie podejmowania decyzji przez premiera Kosiniaka-Kamysza w zakresie tego, w jaki sposób i w jakim zakresie implementujemy tą koncepcję. I rozumiem, że to, o czym pan teraz mówi, to wszystko w tej koncepcji jest zapisane. Jest zapisane, natomiast zdecydowanie szerszej perspektywy. Nie patrzymy tutaj tylko i wyłącznie, oczywiście patrzymy na tą transformację kulturową jako jeden z obszarów, który jest szczególnie istotny, ale też patrzymy na transformację jako obszar zmian technicznych, prowadzenia nowego sprzętu oraz konieczność zmian organizacyjnych. Te dwa obszary, naszym zdaniem, plus ta kultura, czyli 3 w sumie, to są obszary absolutnie krytyczne. I we wszystkich trzech się poruszamy. Jeśli mówimy o procesach, tak, no bo to jest bardzo ważne, tak, wprowadzenie też procesów, które będą efektywne, skuteczne. Jak dzisiaj wygląda kwestia podejmowania, wypracowywania decyzji i podejmowania decyzji, jakiego sprzętu polska armia potrzebuje? Jest to bardzo, bardzo dobre pytanie, ale ja najpierw może, jeśli chodzi o tę transformację, ja za chwilę na nie odpowiem. Żeby sobie uzmysłowić to, w jaki sposób my przygotowywaliśmy się i podejmowaliśmy decyzje w zakresie zakupu sprzętu i implementacji tego sprzętu do sił zbrojnych, mieliśmy wdrożony w Polsce proces transformacji planowej, czyli przygotowujemy program rozwoju sił zbrojnych, minister podejmuje decyzje, w tym programie są centralne plany rzeczowe, program modernizacji sił zbrojnych, decyzje na temat tego, co należy kupić, częściowo są tam zawarte, no ale finalnie są realizowane przez ministra obrony narodowej. Natomiast poza tym programem rozwoju sił zbrojnych w innych armiach świata stwierdzono, że nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na czymś, co sobie zaprogramujemy.
ponieważ to jest fajne, to jest konieczne, ponieważ musimy iść tą samą drogą, co nasi sojusznicy, bo nasz program rozwoju sił zbrojnych jest spięty z programem rozwoju również NATO. NATO Defense Planning Process jest jakby źródłem danych, które wpływają do tego naszego procesu. Natomiast brakowało nam 2 obszarów, które my zaproponowaliśmy, żeby one weszły jako część tego procesu transformacji, również jeśli chodzi o sprzęt. Czyli nie mieliśmy tak naprawdę dobrego narzędzia, które pozwalałoby nam oceniać środowisko bezpieczeństwa i środowisko operacyjne, czyli w jaki sposób budują swoje zdolności nasi adwersarze i państwa sojusznicze. W jakich kierunkach one idą, w jakich kierunkach rozwija się technologia, gdzie powinniśmy inwestować, jeśli chodzi o siły zbrojne, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, również tego podwójnego przeznaczenia. I to jakby jest obszar, który jest bardzo dobrze realizowany przez naszych sojuszników. Amerykanie, Brytyjczycy mają swoje programy, tak zwany strategic foresight, który pozwala zdefiniować, używając narzędzi cyfrowych i specjalnej procedury, potencjalne kierunki rozwoju przyszłości, tak naprawdę. I to od 8 do 20, 25, 30 lat to jest też implementowane w Sojuszu Północnoatlantyckim. I trzeci obszar transformacji, który wydaje się nam teraz bardzo, bardzo krytyczny, to jest transformacja styczności. Te wojska, które powinny realizować zadania reagowania na różne scenariusze w tym obszarze strefy hybrydowej, bądź też przygotować się na jakiekolwiek działania, jeśli chodzi o zagrożenia zewnętrzne bezpieczeństwa państwa, te jednostki powinny mieć prawo i możliwość implementowania takich środków, które już są na półce, które wystarczy, nie trzeba prowadzić żadnych programów uzbrojenia, czy też programów naukowych, żeby je rozwijać, tylko po prostu bierzemy z półki i wdrażamy do naszego wojska. Ponieważ nasz przeciwnik już teraz na przykład w Ukrainie używa tego sprzętu. Więc my musimy natychmiast ten sam sprzęt wprowadzić do tych jednostek pierwszorzutowych, tych z najwyższą kategorią gotowości bojowej, żeby oni, te jednostki i ci żołnierze byli w stanie się bronić. No, rozumiem, że dzisiaj mamy zatwierdzony, tak, program rozwoju sił zbrojnych na lata 25-39. Tak? To było przygotowane 2 lata temu. Tak, 2 lata temu jeszcze nie wiedzieliśmy wielu rzeczy. Nie? Oczywiście nikt się nie spodziewał, że będzie... nie można mieć pretensji do autorów tego dokumentu, że nie wiedzieli, jak się potoczy wojna na Ukrainie, jak się rozwiną rozmaite narzędzia do prowadzenia wojny i sposób ich użycia. No ale ja podejrzewam, że jeżeli ta wojna potrwa jeszcze 2 lata, też stoczą się inne wojny, no to w 2028 roku ten dokument już może być w dużej części wymagający korekt. Nie? I teraz czy my możemy... Czy tak idzie państwa myślenie w tym kierunku, żeby ten sposób transformacji armii był jak najbardziej elastyczny, żeby się dostosowywać do zmieniających decyzji, a żeby nie było tak, bo rozumiem, że to jest taka struktura hierarchiczna z siłą rzeczy, tak, że musimy to realizować, musimy produkować tam takie armaty, bo tak postanowiono, mamy to w dokumencie, ja nie będę tego zmieniał, bo mi coś za to grozi. Nie? Kiedy sytuacja jest taka, że należy zmienić tą decyzję, powiedzmy, nie robimy armaty, tylko robimy drony, albo tam inne rzeczy, których dzisiaj jeszcze nie znamy. Bardzo dobra uwaga. Natomiast tu myślę, że trzeba zrozumieć przynajmniej tą transformację w styczności i transformację programową. Tylko ta transformacja programowa, ona nie jest nad 15 lat. Ta iteracja procesu planistycznych zachodzi co 4 lata. Więc planujemy szczegółowo na 4 lata i kierunki naszego rozwoju na te lat 15. Kiedyś to było 10 lat. Było nam trochę łatwiej. Natomiast powiem tak, w każdym roku
jest możliwość wprowadzania zmian do tego procesu planistycznego. On trwa bardzo długo, nie dlatego, że nie moglibyśmy tego zrobić przez rok. Moglibyśmy. Natomiast jest bardzo wiele wkładowych do tego całego procesu, włącznie z wkładowymi, które daje nam NATO i Unia Europejska, które musimy tam uwzględnić. I tak naprawdę ta transformacja w styczności pozwoli nam na to, żebyśmy każdego roku, biorąc pod uwagę budżet na następny rok, byli w stanie przewidzieć środki finansowe na to, co jest nam potrzebne tu i teraz, a ta transformacja planowa pozwoli nam na to, żebyśmy byli w stanie przewidywać zakupy zasadniczego sprzętu i uzbrojenia. Przy czym trendy są teraz takie, że ten zasadniczy sprzęt to nie kupuje się i nie podpisuje się umów od razu na całość tego sprzętu, tylko na transze. Na przykład 3-4 lata, jedna transza i tu się podpisuje umowę już na konkretny sprzęt. Natomiast kolejne transze to już się mówi przemysłowi zbrojeniowemu. Szanowni panowie, panie, będziemy potrzebować za 4 lata upgrade'u tego sprzętu, który tutaj jest, z nowymi możliwościami i powiemy wam może za rok dopiero, czy za 2, czego będziemy tak naprawdę potrzebowali. Więc przygotujcie się już teraz na to, że będzie potrzeba zmiany już w tej platformie, którą kupujemy teraz, żeby następna platforma nie musiała być przez nas opłacana i upgrade nie musiał być na niej realizowany za 4 lata za dodatkowe jeszcze pieniądze. Przemyślcie to, żeby w ten sposób właśnie myśleć o przyszłości, która na pewno będzie się zmieniać. Mhm. A czy, wracając do spraw kultury, czy dzisiaj polska armia jest gotowa do tego, żeby w ten sposób myśleć? Czy jest taka kultura otwarcia na i szybkiego reagowania, elastyczności, jak trzeba, to zmieniania decyzje, dopuszczania głosów różnych ludzi? Ja myślę tak, że kultura oczywiście się zmienia. To, co mówiłem, to jest takie obszary, które były bardzo krytyczne w poprzedniej dekadzie. Teraz już zaczyna się to zmieniać, dlatego że zmienia się społeczeństwo. Urodzeni po 91 roku, czy po już w latach 2000, młodzież patrzy trochę inaczej, tak? Dlatego też my w wojsku musimy się przygotować na zmiany kulturowe, które idą razem z nimi. Centrum Doktryny i Szkolenia przygotowało taką analizę młodzieży generacji Z, jak ona widzi swoją przyszłość, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wstąpienie do armii, rozwój zawodowy, jakie są jego oczekiwania również. No, bezwzględnie wynika to już z tej generacji Z, ale i tej poprzedniej Y, że balans pomiędzy życiem prywatnym i życiem służbowym, ale również potrzeba tego, żebym ja był wysłuchiwany i relacje dowodzenia to nie były tylko pionowe, ale również, żeby rozwiązywać problemy i sprawy, raczej tak jak się to realizuje w nowoczesnych firmach, jest po prostu bardzo duży. Młodzież oczekuje, że będzie wysłuchiwana, bo też chcą pokazać swoją innowacyjność, swoją zdolność do myślenia i chcą mieć wpływ na to, w jaki sposób podejmuje się decyzje, również o nich i o ich organizacjach, więc... Czy dzisiaj, jeżeli niższy rangą oficer czy szeregowy przyjdzie do dowódcy z 5 pomysłami, jak można tutaj zreformować pracę, to ma szansę być wysłuchanym? Ja muszę powiedzieć tak, tutaj chyba wydaje mi się, że też powinniśmy porozmawiać na temat tego, jak to jest w sojuszu, jak to jest na Zachodzie i jak to się podejmuje decyzje polityczno-wojskowe albo wojskowe w strukturze sojuszniczej. To przełożony zawsze definiuje cele, które powinniśmy osiągnąć. Podwładny powinien do niego przyjść, ten, który jest za to odpowiedzialny, z analizą skutków, ryzyk i szans. Mhm. Ta analiza jest szczególnie istotna, ponieważ są ryzyka, które niestety przełożony będzie musiał wziąć na siebie, natomiast podwładny jest zobligowany do tego, żeby
wszystkie ryzyka, które są na jego poziomie, znalazł sposoby mitygowania tych ryzyk, natomiast z perspektywy oczekiwanych szans wspierał tego przełożonego polityka w osiąganiu celów. Myślę, że to bardzo dobrze widać na wojnie, to bardzo dobrze wychodzi, obserwując wojnę na Ukrainie, nie? Tam, gdzie były te nowe wojska wyszkolone w NATO w tej pierwszej fazie wojny, kiedy tak, proszę potwierdzić albo zaprzeczyć temu, co mówię, ale to słyszałem często takie relacje, że tam, gdzie byli ci dowódcy, którzy mieli swoich dowódców, którzy pozwalali na dużą samodzielność, zwłaszcza w polu, no to te akcje były często dużo bardziej efektywne, a potem, kiedy no niestety ci młodzi, w sensie ci nowi żołnierze wyginęli i wracały stare, trepy, to ten proces decyzyjny był znowu schierarchizowany Tak i jest. wiele akcji było dużo mniej efektywnych. Tak jest. Centralizacja, kultura wschodnia, decentralizacja, kultura zachodnia. I nawiązując jeszcze do tych ryzyk, jeśli przełożony powie, że podejmujemy taką decyzję, a nie inną, to ten plan, ta idea, to już nie jest tylko przełożonego, to jest nasza wspólna. I to jest ta kultura zachodnia. Każdy ma się możliwość wypowiedzenia, tylko musi to być wypowiadanie się profesjonalne. To nie można przedstawiać swojej opinii, tylko ona musi być uzasadniona i podparta dowodami. No dobrze, to my jesteśmy, rozumiem, z pańskiego wynika, gdzieś jesteśmy w środku, nie? Tylko jesteśmy w momencie, w bardzo dramatycznym momencie, zwrotnym, kiedy nasze bezpieczeństwo jest zagrożone bardzo i nie jest już niczym kontrowersyjnym powiedzenie, że za 2-3 lata możemy zostać zaatakowani, jeśli nie my, to któryś z naszych sąsiadów. Tak, to jest realność. A tymczasem no, jesteśmy, jak pan mówi, w środku. Ta armia jeszcze się nie przetransformowała w tym starym świecie, a wchodzimy w kompletnie nową rzeczywistość. Pytanie, czy w ogóle mamy... No i osobne pytanie o strategię, ale to może potem. Tu odpowiem w taki sposób. Być może nie wszystkie te wzorce zachodnie są dobre. My jesteśmy Polakami, tak? I tutaj, tak jak przygotowywaliśmy tę koncepcję transformacji, też braliśmy pod uwagę fakt, że nie wszystko da się bezpośrednio przełożyć do nas, do Polski. Rozwiązania amerykańskie, brytyjskie, fińskie, szwedzkie, you name it. Problem polega na tym, że my mamy inny system edukacji, inne położenie geopolityczne, inne zadania i role sił zbrojnych, inną wielkość tych sił zbrojnych, natomiast zmiany są bezwzględnie konieczne. Bez tych zmian nie będziemy w stanie się przygotować do przyszłej wojny. W 2019 roku NATO wydało strategię wojskową. W 2020 niejawną strategię odstraszania i obrony. W 2022 na szczycie w Madrycie przyjęto koncepcję strategiczną 2022, gdzie mówiono już o odstraszaniu i obronie, a nie obronie kolektywnej. To słowo odstraszanie stało się częścią strategii sojuszu już bardzo klarownie. Natomiast efektem tego było przygotowanie między innymi przez moje dowództwo z Brunsum planów regionalnych, gdzie opracowano plan obrony kolektywnej sojuszu, który jest wypełniony w 100% siłami i środkami, tym, co jest nam potrzebne do obrony. Do tego 22 roku, kiedy planowaliśmy, te plany sojuszu były oparte głównie o poziom ambicji sojuszu. W wielu państwach oczekiwano od żołnierzy na poziomie strategicznym, że przedstawią im jakieś broniące się wymagania, jeżeli chodzi o zakupy, budowę zdolności. To dopiero te plany regionalne, które powstały w 2022 roku, a przyjęte zostały na szczycie w Wilnie w 2023, pokazują każdemu państwu, co jest oczekiwane od tego państwa, jeśli chodzi o wspólną, kolektywną obronę,
ale do obrony tej na pewno nie dojdzie, jeśli zbudujemy sobie takie zdolności, żeby do tej obrony przystąpić. Czyli cała filozofia odstraszania polega na tym, że przeciwnik musi być przekonany, że wdrożenie jego planów będzie kosztowało go zdecydowanie więcej, albo nie będzie miał żadnego zysku z tego, tylko same straty, ponieważ sojusz, poszczególne kraje zbudowały sobie takie zdolności, które wymuszą na nim bardzo potężne straty. No, na pewno nie jesteśmy w tym momencie, tak, żeby nasz adwersarz czy nasz wróg po prostu widząc Polskę drżał ze strachu, a tak powinno być. My nawet nie wiemy, jak my chcemy się bronić. Czy chcemy się bronić na terytorium swoim, czy chcemy się bronić na terytorium atakującego. Nie mamy jasnej strategii obronności, która jest ważna, która jest aktualna, która byłaby aktualna dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest nie do końca uprawnione, dlatego że ta strategia z Madrytu mówi jednoznacznie, bronimy się na naszym terytorium wysuniętą obecnością wojskową, tak jak było to w czasach zimnej wojny, i nie oddajemy ani pięci ziemi. Stąd też taka strategia wymaga kompletnie innych sił. Nie sił tych, które będą zdolne do przerzutu za nie wiadomo jaki czas, tylko muszą być zbudowane zdolności już na miejscu, żeby były w stanie się bronić. Stąd też Polska też musi patrzeć z perspektywy takiej, że jednym z wymogów, które są zapisane w traktacie waszyngtońskim, jest artykuł 3, czyli najpierw budujemy zdolności do obrony, a potem oczekujemy, że inni nas będą bronić. I to robią wszystkie państwa flankowe tak naprawdę w chwili obecnej. A rzeczywistość jeszcze pokazuje, że dzisiaj już tak nie jest. Każdy z nas jest znacznie mniej pewny tego, czy ten sojusz zadziała. Ja bym powiedział tak, to jest nie wiem, czy uprawnione, czy nieuprawnione. No, w każdym bądź razie na chwilę obecną sama administracja amerykańska podkreśla, że Amerykanie są, będą. Ja również podkreślam to, w jaki sposób odchodzący Saker, generał Cavoli, bronił się ostatnio w zeszłym tygodniu, w piątek, przed Senacką Komisją, jeśli chodzi o potencjalne plany Departamentu Obrony czy nowej administracji. On wskazywał jednoznacznie, że to po prostu nie da się wypiąć Amerykanów z tego systemu. Tam jest zbyt wiele takich obszarów, w których to Amerykanie muszą zadecydować, Amerykanie muszą wesprzeć, a z drugiej strony Amerykanie nie są w stanie funkcjonować bez Europejczyków. My jesteśmy na siebie po prostu w tym obszarze Europy skazani tak naprawdę. Na to wygląda, ale my musimy chyba przygotować się na różne scenariusze. Naprawdę 1,5 miesiąca temu byśmy nie wymyślili, 2 miesiące temu byśmy nie wymyślili, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych będą się śmiać na spotkaniu, uśmiechać do Rosjan i że główny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie mówił o tym, jak miłym i wrażliwym człowiekiem jest Władimir Putin, bo się modlił za niego. Nie wymyślilibyśmy, że narzucą takie taryfy celne. Więc rzeczywistość jest, dzisiaj wiemy jedno, że nie wiemy, co może się zdarzyć. I musimy przygotować się na każdy scenariusz. Tak. I tak są przygotowywane tak są też przygotowywane te nasze narodowe scenariusze. One są spójne ze scenariuszami sojuszu, bo takie było założenie. Każdy kraj i jego plan musi być spójny z planem sojuszniczym, ale też musisz zakładać to, że no niestety obrona każdego z tych krajów to jest odpowiedzialnością tego kraju i sił zbrojnych tego kraju. Zresztą takie też mamy zapisy w naszej konstytucji. Więc natomiast jeśli chodzi o relacje tutaj nasze z sąsiadami, z europejskimi członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, ja to nie mogę zbyt dużo zdradzać, jeśli chodzi o te plany. Natomiast powiem tak, a te plany są spójne.
Te plany są naprawdę spójne. Już teraz mamy dosyć dużą ilość personelu zagranicznego na naszym terytorium. Oczywiście najwięcej jest Amerykanów, ale też są inne nacje. Sojusz podzielił się trochę tą odpowiedzialnością, tak? Brytyjczycy poszli do Estonii, Kanadyjczycy na Łotwę, Niemcy na Litwę, Francuzi do Rumunii, Hiszpanie na Słowację, więc tutaj jakby zaangażowanie z każdego z krajów europejskich jest widoczne i nie wydaje się, aby to zainteresowanie zmalało. Natomiast ja mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że Amerykanie przekierują swój główny wysiłek jednak na Pacyfik. No o tym z mówią przyczyn od lat, a obiektywnych. teraz już Tak jest. bardzo intensywnie. Tak jest. Natomiast pewne zdolności amerykańskie będziemy chcieli dalej, żeby one tutaj absolutnie były, bo one są krytyczne dla naszej obrony. Natomiast w tym miejscu muszę powiedzieć tak, że dla tych naszych planów szczególnie istotne są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, żebyśmy mieli właściwie przygotowane siły i zdolności i zasoby, które pozwolą nam prowadzić operacje, a z drugiej strony właściwy system dowodzenia, łańcuch tego dowodzenia, strukturę tego dowodzenia, bo ona jest absolutnie krytyczna. Ja miałem akurat tą wielką przyjemność i honor być szefem sztabu dowództwa połączonego, czyli dowództwa, które prowadzi operacje w 3 domenach fizycznych, tej morskiej, powietrznej i lądowej. I do takiej operacji musimy się przygotować, czy ona będzie narodowa, czy ona będzie sojusznicza, to struktura dowodzenia musi być tak elastyczna, że pozwalała będzie nam na realizację scenariusze A, B, C, D, E. Zresztą te natowskie te natowskie plany, one też były w ten sposób planowane, ponieważ tak naprawdę Rosja może realizować swoje cele operacyjne i strategiczne w różny sposób, na różnych kierunkach, więc musimy być przygotowani tak naprawdę również na te najgorsze scenariusze na różnych kierunkach. Na ile nasza strategia obronności jest aktualna? Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2010 roku jest niekoniecznie aktualna. No. Natomiast muszę powiedzieć tak, że to każdy z rządów sobie przyjmował jakiś sposób realizacji i implementacji strategii bezpieczeństwa narodowego. To były albo strategie, które wspierały strategie rozwojowe, sektorowe, albo też decydował się na przygotowywanie rozporządzeń Rady Ministrów, które wyspecyfikowywały to, co należy zrobić przez poszczególnych ministrów w celu realizacji poszczególnych obszarów, na przykład bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny i w 2024 i teraz już w 2025 roku Rada Ministrów wydaje rozporządzenia dotyczące implementacji tak naprawdę strategii bezpieczeństwa narodowego, ale również implementacji ustawy o obronie ojczyzny. Więc oczywiście z naszej wojskowej perspektywy byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby ten poziom polityczny wsparł nas, powiedział, co należy i kiedy osiągnąć. Natomiast Właśnie, czy pan wie dzisiaj, jaką armię, do czego ma ta armia służyć dokładnie i w związku z tym, jaką my armię chcemy zbudować? Ta armia jest zdecydowanie zdefiniowana w naszej konstytucji i w strategii bezpieczeństwa narodowego, co prawda z 2020 roku. Nowa jest w przygotowaniu. I może tak jak u Amerykanów też wprowadzimy takie standardy, że przy przyjściu nowego prezydenta przygotowywana jest nowa strategia i ona wychodzi razem z nowym prezydentem i reszta dokumentów tych strategicznych podąża za nią. Oczywiście nasz system to nie jest system prezydencki, tylko mamy i prezydenta, i premiera, którzy tak naprawdę bardzo dużą rolę mają, jeśli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem. O ministrze obrony narodowej już nie będę wspominał, bo to jest oczywistość. Natomiast wydaje mi się, że idealne byłoby to, gdybyśmy
jednoznacznie, to może użyję takiego kolokwialnego słowa, wymusili na naszych przełożonych, żeby jednak dochowywali wytwarzania, opracowywania tych dokumentów, bo one są jakby drogowskazami dla nas, tak? Bez tych dokumentów to każda droga będzie dobra. Bo skoro nie wiemy, w jakim kierunku mamy pójść, co mamy osiągnąć, no to każda droga będzie dobra. To wracam do tego pytania, które zadałem jakiś czas temu, na które pan generał jeszcze nie odpowiedział, a obiecał odpowiedzieć, czyli w jaki sposób ci opracowane, podejmowane, znaczy jak wyglądają przygotowania do podjęcia decyzji o tym, ile i jakiego sprzętu potrzebujemy? Ile i jakiego sprzętu potrzebujemy, jest tak naprawdę zdefiniowane w programie rozwoju. Natomiast plan rozwoju to tak jak każdy plan, to jest tylko jakby ramy tego, co chcielibyśmy osiągnąć. On definiuje przede wszystkim zdolności, które powinniśmy osiągnąć, niekoniecznie, a następnie również definiuje plany rozwoju jednostek wojskowych, na przykład podległych dowódcy generalnemu, który ma w swojej strukturze brygady, pułki itd., itd. Z tego planu dopiero dowódcy generalnego wynika, ile tak naprawdę czego powinno być w konkretnych jednostkach. Wykorzystujemy również takie modelowe struktury kalkulacyjne, które pozwalają nam wydefiniować, to struktura batalionu zmechanizowanego, batalionu czołgów, to powinna tak wyglądać, tyle personelu, tyle wozów wsparcia itd., itd. Natomiast finalnie same zakupy tego sprzętu są realizowane w ramach decyzji ministra obrony narodowej. Jest kilka tych decyzji, 116, 117, 18, 19, 20 z 2021 roku ze zmianami, bo one oczywiście zachodziły. I tu główną rolę odgrywa Rada Modernizacji Technicznej, która tak naprawdę przygotowuje rekomendacje dla ministra obrony narodowej, co powinniśmy zakupić, co jest krytyczne dla naszych zdolności operacyjnych i co musimy kupić najpierw, a co możemy zakupić trochę później. Czy ma pan poczucie, że teraz te decyzje podejmowane w ostatnich latach, nie wskazując ministrów, jakby czy one generalnie są racjonalne i pan się z tym jako jeden z zarządzających Polską Armią czuje dobrze? Jeśli chodzi o decyzje dotyczące zakupu sprzętu, ja jako żołnierz jestem absolutnie zawsze zadowolony, jeśli kupujemy sprzęt. Okay? Natomiast nie jestem do końca zadowolony, bo same zakupy tego sprzętu to nie jest zdolność. To jest tylko cząstka tego, co powinno zajść, jeśli chodzi o sam proces, żeby tą zdolność posiąść. Przypomnę wszystkim, że sama zdolność to jest doktryna czy regulaminy, sposób, w jaki będziemy wykorzystywać daną technikę, tak? Organizacja, czyli struktura danego jednostki, pododdziału. Amerykanie już nie mówią o tym, że jeden czołg to jest zdolność. To nie jest zdolność. Kompania czołgów to jest zdolność. W związku z powyższym, czyli mamy doktryna, organizacja, personel, wyszkolenie, sprzęt, interoperacyjność, infrastruktura, która jest konieczna do tego, żeby ten sprzęt przechowywać, albo też móc ćwiczyć na tym sprzęcie, też jest szczególnie istotna, więc zbudowanie tej całej zdolności, a jeszcze zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, o której my tu w Polsce często zapominamy, leadership. Tam muszą być dowódcy, od dowódcy sekcji, drużyny, plutonu, kompanii, muszą być przygotowani do tego, żeby użytkować ten nowy sprzęt i zapewnić, że żołnierze, którymi będą dowodzić, będą w stanie przeżyć na tym polu walki. No i czy rozumiem, czy zdolności czy ten sprzęt zostanie wykorzystany w 100%? Absolutnie. Jego zdolności. No dobrze, to zadam to pytanie. Czy u nas te decyzje są podejmowane mając
cały obszar, znaczy mówimy, dobra, kupujemy tam x helikopterów, czy x HIMARS-ów, prawda, ale w związku z tym musimy dokupić tyle tego, musimy zbudować tyle miejsc, w których ten sprzęt będziemy przygotować, tyle środków łączności, tyle ludzi wykształcić i tak dalej, i tak dalej. Czy tak te decyzje są podejmowane? Ponieważ w tej chwili mówimy o ogromnych pieniądzach, które naszych obywateli, które są wydawane i zgadzamy się z tym, ja się bardzo zgadzam, uważam, powinniśmy wydać ich najwięcej. Mam tylko takie obawy, ale proszę skorygować, że to, no właśnie, że to nie jest wszystko ze sobą, że to nie jest wszystko przemyślane, że jak kiedyś usłyszałem decyzję, która mnie bardzo ucieszyła, że kupujemy 500 HIMARS-ów i mówię, kurde, Ruscy nas za chwilę zaatakują, super, że 500 HIMARS-ów, ale potem, a dlaczego nie 387? I zadałem to pytanie wielu osobom i nikt mi nie udzielił na to odpowiedzi. Może pan generał na przykład nam wyjaśni, dlaczego 500? Z czego to wynikało, poza tym, że to dobrze brzmiało na konferencji? Na pewno to dobrze brzmiało na konferencji. Wydaje mi się, że tak bardzo precyzyjna, równa liczba nie jest szczególnie broniąca się. To wszystko powinno wynikać z koncepcji prowadzenia operacji, koncepcji czy modelu prowadzenia przez nas walki, który jest częścią tego procesu programowania rozwoju sił zbrojnych. No, musi być jakiś sposób, w którym sobie naliczamy to wszystko, tak? Teraz biorąc pod uwagę, że jest tych kilka elementów funkcjonalnych zdolności, złożenie tego wszystkiego razem wymaga potężnej bazy przeliczeniowej. My niestety jeszcze pracujemy na Excelu. To, co jest dla mnie największym problemem, to jest to, że nie jesteśmy w stanie autorytatywnie przekazać ministrowi obrony narodowej w 100% o wszystkich skutkach podejmowanych przez niego decyzji. A dlaczego nie jesteśmy w stanie tego zrobić? Skoro podejmujemy decyzję o wydawaniu miliardów, nie złotych, tylko miliardów dolarów czy euro, i to grubych miliardów, i to na wiele, wiele lat. Przecież to nie jest jednorazowo, że tak teraz kupimy, prawda? To będziemy płacić za te sprzęty bardzo długo. No to, że jakiś ułamek tego, przecież to jest ułamek, żeby wydać na te maszyny, ludzi, ekipy analityczne, które to przeliczą, sprawdzą. Ja powiem tak, i to chcielibyśmy zbudować w ramach tej budowy dowództwa transformacji. Mamy oczywiście w Sztabie Generalnym Zarząd Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych, no ale on, biorąc pod uwagę wielkość struktur, ilość danych, które do niego wpływa, założeń, jeśli chodzi o system meldunkowy, przedstawianie raportów o egzekwowaniu tego programu rozwoju, wydaje mi się być niewystarczający. Nasze analizy pokazały, że jest niewystarczający. Amerykanie posiadają takie programy, które na przykład pozwalają w bardzo precyzyjny sposób powiedzieć, utrzymanie tego batalionu czołgów w dużej kategorii gotowości będzie kosztowało nas tyle. W związku z powyższym ta decyzja ministra dotycząca zakupu HIMARS-ów, czy jeśli chodzi na przykład o dywizjon artylerii, będzie kosztować nas, jeśli chodzi o kolejne lata, właśnie tyle. Jeśli nie będziemy utrzymywać go w najwyższej gotowości, część ludzi będzie w rezerwie, no to będzie trochę mniej. I na chwilę obecną powiem tak, no wszystkie armie tu w Europie mają ten sam problem. Nie ma sprzętu. Stąd też taki wyścig o cokolwiek, co już jest na rynku, żeby można było wprowadzić do sił zbrojnych. No, większość tego sprzętu żeśmy przekazali Ukrainie, więc teraz jakby próbujemy z dwóch stron osiągnąć tą gotowość bojową. Jak najszybciej kupić sprzęt, jak najlepiej i najwięcej przygotować personelu, no a z trzeciej strony mamy te ograniczenia finansowe, bo one są zawsze w każdym państwie i trzeba po prostu brać je pod uwagę. Natomiast wprowadzamy nowy system w Sztabie Generalnym, który będzie mówił o różnicowaniu jednostek, jeśli chodzi o kategorię gotowości bojowej. I jesteśmy teraz bliżej tego lepszego zdefiniowania kosztów również. Ale to jest wszystko, ja tak określam, przed nami dopiero. To spróbujmy to podsumować. Jakie są te najważniejsze elementy transformacji, które powinniśmy wdrożyć? Przede wszystkim jednym z najważniejszych elementów transformacji, który moim zdaniem powinniśmy wdrożyć, to jest
zdefiniowanie samego procesu transformacji, który pozwoli nam zbudować dodatkowe jeszcze elementy wspierające procesy decyzyjne szefa Sztabu Generalnego i ministra obrony narodowej. Bo od tych procesów decyzyjnych wszystko się zaczyna. Zbudowanie tej transformacji w styczności dla wojsk o wysokiej gotowości i nie tylko. Możliwość eksperymentowania ze sprzętem, który jest na półce, a przepisy nam na razie nie pozwalają. Transformacja ma wydefiniować, przynajmniej na chwilę obecną, wydefiniowaliśmy 21 decyzji ministra obrony narodowej, ustaw, które powinniśmy zastanowić się głęboko, czy one czasem nie są przeszkodą dla nas do wprowadzania zmian. Dalej, zmienić przede wszystkim strukturę, jeśli chodzi o umożliwienie, strukturę szkolenia, jeśli chodzi o umożliwienie jednostkom operacyjnym zajęcie się zgrywaniem pododdziałów i budową zdolności większych elementów niż tylko kompania czy batalion. Mamy na Drawsku Centrum Szkolenia Bojowego, to jest takie centrum, które pozwala wyszkolić, spiąć systemami walki jeden batalion. Natomiast nie mamy takich systemów, które pozwoliłyby nam w sposób idealny, optymalny przygotować dowód brygad, dywizji, pułków. Zaproponowaliśmy w koncepcji budowę połączonego centrum ćwiczeń, gdzie obćwiczalibyśmy nasze dowództwa brygad, dowództwa pułków, dowództwa dywizji w planowaniu, synchronizacji, przygotowywaniu i prowadzeniu operacji różnych. Przy czym nie byłoby to tylko centrum ćwiczeń, ale również centrum, które posiadałoby ekspertów, którzy wspieraliby tego dowódcę w budowaniu przez niego zdolności. Na chwilę obecną dowódcy są pozostawieni sami sobie i posiadają swojego przełożonego, dowódcę dywizji, który przygotowuje, który wspiera ich w tym procesie. Natomiast nie ma żadnego zewnętrznego, eksperckiego budowania zdolności tejże brygady na przykład, albo pułku, czy batalionu dywizji, który z zewnątrz wsparłby tych dowódców. Chcielibyśmy również doprowadzić do sytuacji takiej, że szkolenie podstawowe, które jest realizowane teraz w 60 kilku jednostkach wojskowych, 9 turnusów, odciążyć jednostki wojskowe. Niech one przestaną zajmować się szkoleniem pojedynczego żołnierza, tylko niech to szkolenie pojedynczego żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy przyszłych rezerw jest realizowane w batalionach szkolnych, centrach szkolenia i jednostkach nowo formowanych. Niech te jednostki też będą takim źródłem, gdzie będziemy szkolić żołnierza do przysięgi i potem ewentualnie jeszcze jakieś szkolenie specjalistyczne, jeśli dane miejsce pozwala na to. Chcielibyśmy dać dowódcom operacyjnym możliwość skupienia się na zbudowaniu przez nich gotowości bojowej, nie mobilizacyjnej, tylko bojowej tej danej jednostki wojskowej. To jest coś, czego moim zdaniem chyba najbardziej nam brakuje, czyli my się zazwyczaj skupiamy na wielu różnych rzeczach, natomiast ta gotowość bojowa do prowadzenia działań zgodnie z przeznaczeniem danej jednostki jest moim zdaniem sprawą absolutnie krytyczną. I trzecie takie pole, oczywiście poza tym szkoleniem żołnierza, który moim zdaniem po przejęciu przez dowództwo transformacji, jeśli taka decyzja zostanie podjęta przez ministra, centra szkolenia i te bataliony szkolne będą formatować nowych żołnierzy. Nową kulturą, o której tu mówiliśmy dzisiaj bardzo długo, nowymi zdolnościami, inaczej ich motywować, nowoczesne podejście do dowodzenia, team building. I to by moim zdaniem stworzyło takie podstawy do tego, żeby armia została postrzegana jako nowoczesne źródło budowy zdolności obronności Rzeczypospolitej. Natomiast trzecim takim obszarem, moim zdaniem, to jest chyba już konieczność zastanowienia się głębszego nad tym,
nie stać nas na 500-milionową armię. Ale czy my potrzebujemy tej 500-milionowej armii? Dlaczego nie budujemy sił rezerwowych, które są budowane w każdym z krajów, tak? Dlaczego i tu zaproponowaliśmy, żeby dowództwo transformacji również było instytucją, która zajmie się sprawą budowy sił rezerwowych i szkoleniem sił rezerwowych. Na ile armia jest gotowa mentalnie do wprowadzenia takich zmian? Pańscy koledzy, nie nazywając ich po imieniu, ale jakby tak w masie. W czasie prac nad koncepcją transformacji mieliśmy kilka TTX-ów, takich seminariów, w których rozmawialiśmy z przedstawicielami jednostek wojskowych, centrów, ośrodków szkolenia. I na samym początku zawsze było pytanie, a po co? A dlaczego? Natomiast na samym końcu, jak już przedstawiliśmy to, do czego będziemy dążyć, to było pytanie, kiedy? Okej? Natomiast jeśli chodzi o wdrażanie w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej jakokolwiek transformacji, reorganizacji, optymalizacji, to zawsze były działania, które negatywnie wpływały na personel. Zazwyczaj żeśmy zwijali jednostki wojskowe w Polsce, zmniejszając ilość sił zbrojnych, tak jak trend na całym świecie pokazywał, włącznie zresztą z Rosją. A teraz jest odwrotnie. Teraz jest odwrotnie, tak? Natomiast teraz mamy sytuację następującą. Bardzo chętnie jesteśmy za transformacją przy założeniu, że ona nie będzie dotyczyć mnie. No tak. No, każda To jest zmiana, zasadniczy w każdej problem. organizacji zmiana Tak. budzi ogromne obawy. Tak jest, tak jest. No dobra, ale to pan by odpowiedział, dobra, tak, widzę, znam, biorę tych 100 najważniejszych oficerów polskich, czy 1000, tak, to oni są już gotowi do tego, czy nie, no to jeszcze tak za 5 lat potrzeba, albo trzeba ich wymienić. Nie mamy tyle czasu. No ja wiem, że nie mamy tyle tylko czasu. oni są, czy pan wierzy w to, że to jest do zrobienia szybko? Jest to absolutnie do zrobienia. To może być zrobione szybko, tylko muszą być podjęte szybkie decyzje, Polityczne. wydaje mi się, polityczne jak najbardziej. Natomiast to od ministra będzie zależało. Czyli to, o czym pan mówi, że zostało wdrożone, to jest kwestia już decyzji jest, ministra. tak jest. obrony. Natomiast A bez minister wątpienia należy na to? potrzebujemy zmian. Minister sam jest zainteresowany tym, żeby przedstawić mu tą propozycję. Nie wiem, chyba w dniu jutrzejszym szef sztabu generalnego przedstawi mu koncepcję. No i czekamy na decyzję, tak? Przy czym należy patrzeć na tą koncepcję transformacji jako coś, co nie jest wyjęte z próżni, tak? Przygotowywane było na zlecenie szefa sztabu generalnego kilka dodatkowych koncepcji, które idą razem z tą koncepcją, na przykład Total Force Concept, czyli budowanie sił zbrojnych powszechnych, gdzie też jest dużo informacji na temat wykorzystania rezerw. Koncepcja zarządzania talentami w siłach zbrojnych, gdzie tym talentem jest każdy jeden człowiek, tylko trzeba dla niego dobrać miejsce zgodnie z jego ambicjami, posiadanymi uzdolnieniami, predyspozycjami, które on powinien zajmować. My nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby rozmawiać o implementacji tego. To jest kolejna koncepcja, która jest na stole. Koncepcja działań kognitywnych. Teraz walka z naszym adwersarzem nie odbywa się tylko i wyłącznie na polu bitwy. To jest przede wszystkim w naszych umysłach. W jaki sposób my postrzegamy świat, w jaki sposób Rosja wpływa na świadomość społeczeństwa, Jak my komunikujemy. na decyzje wojskowe, jak my komunikujemy. Absolutnie tak, więc czy koncepcja nowych struktur batalionów zmotoryzowanych, zmechanizowanych, to są takie koncepcje, które nie czekając już na sfinalizowanie tej koncepcji transformacji są przedstawiane ministrowi obrony narodowej. A co pan sądzi o taką opinię słyszałem niedawno od poważnej osoby, że tak naprawdę myśmy powinni, kiedy się dojdzie do tego, że inne państwa będą wysyłać swoje wojska na Ukrainę, po to, żeby
pilnować granicy, albo pilnować pokoju, pilnować porozumienia, że powinniśmy wysłać tam swoje wojska po to, żeby mieć, tak, to licząc się z tym, że zostanie zaatakowana, żeby mieć przygotowaną do boju, ostrzelaną grupę oficerów, grupę żołnierzy, dużą jednostkę wojskową, która jest w stanie, która jakby zaprawi się w boju i która w tym najnowszym polu walki i która potem wróci do kraju, będzie mogła uczyć tej nowej kultury walki tych żołnierzy, którzy są tutaj. Bardzo kontrowersyjna teza, no bo ona się zakłada to, że wyśle się żołnierzy z bardzo dużym ryzykiem, że zostaną zaatakowani, ale argumentacja była taka. I tak nas to czeka. I tak zostaniemy zaatakowani. Więc lepiej się do tego lepiej przygotować i lepiej sobie wybrać miejsce, w którym zostajemy zaatakowani i lepiej się do tego przygotować. Oczywiście użycie polskich sił zbrojnych to jest zawsze decyzja polityczna. Tak. To nie jest decyzja, która jest decyzją wojskowych. Natomiast z perspektywy zdobycia doświadczeń, mi się wydaje, że to nie jest koniecznie wysyłanie tam żołnierzy, bo my mamy feedback z działań, które są realizowane na Ukrainie. Mamy nowo sformowane połączone Centrum Analiz i Wniosków i Doświadczeń z wojny na Ukrainie. Wymiana tam następuje pomiędzy NATO i Ukraińcami. W 11 Dywizji Kawalerii Pancernej też jest misja Unii Europejskiej, która przygotowuje, zgrywa pododdziały ukraińskie do prowadzenia operacji i co 6 tygodni mamy najnowsze dane, jeśli chodzi o to, co się tam zmieniło, co jest wdrażane w programach szkolenia dla samych Ukraińców, więc moim zdaniem powinniśmy do tego, żeby być zdolnym do prowadzenia obrony na terytorium Rzeczypospolitej, nie musimy wyjeżdżać na Ukrainę. Mhm. Musimy za to budować nasze własne zdolności sprzętem, który żeśmy właśnie dostali, który żeśmy właśnie zakupili za ciężko zarobione pieniądze przez polskiego podatnika. Musimy jeździć do Szwecji, do Finlandii, na poligony, gdzie możemy strzelać z tych właśnie HIMARS-ów, o których pan mówi. Musimy uczestniczyć w ćwiczeniach bardzo wymagających, natowskich, czy razem z naszymi sąsiadami. Chodzi o to, że musimy wrócić do czasów, kiedy wojska i żołnierze przede wszystkim ćwiczyli się, bo to jest krytyczne. W czasach zimnej wojny te poprzednie doktryny, o których wspominałem na samym początku, one były egzekwowalne w 100% i plany, dlatego że wojska permanentnie ćwiczyły i to wszystko było na właściwych odległościach, pełni wyposażony personel, amunicji tyle, ile jest potrzebne i musimy my również wejść do tego środowiska odstraszania i obrony. Nasza wiarygodność nie zależy od tego, czy będziemy na tej Ukrainie, czy nie, tylko jak my przygotujemy swoje siły i jakie działania w zakresie odstraszania, na przykład ćwiczenia, live-exy z użyciem amunicji niećwiczebnej będziemy przeprowadzać, pokazując nasze zdolności i naszą determinację przeciwnikowi. To zawsze Związek Radziecki, przynajmniej w czasach zimnej wojny i zawsze na Rosję to działało, że jeżeli się pokaże naszą siłę, determinację, zdolność, możliwość, właściwe procesy podejmowania decyzji, to wtedy jest odpuszczenie z implementacji swoich własnych planów. Wtedy się jest, mówiąc bardziej chłopskim językiem, wtedy jest szansa, że nas się wystraszy i zaatakuje
wybierze sobie inny, słabszy cel. Natomiast powiem tak, no, my jesteśmy teraz też celem Rosji, tak? Tak jak Ukraina jest celem Rosji. Może niekoniecznie w wojnie pełnoskalowej, gorącej, ale jesteśmy też wystawieni na terytorium Białorusi, w której Rosja operuje bez żadnych ograniczeń, oraz okręg królewiecki. I moim zdaniem to jest nasze zasadnicze zadanie. Oczywiście w przypadku prowadzenia operacji przez siły, które będą chciały wejść na Ukrainę, jako państwo gospodarz będziemy w ten czy w inny sposób zaangażowani w tą operację. Tu jakby nie widzę takiej innej możliwości, żebyśmy po prostu nie byli częścią tej operacji. Ile czasu potrzebujemy, żeby naszą armię, żeby wdrożyć tą transformację, która rozumiem, że tak naprawdę ona się nigdy nie skończy, tak? Tak. Bo zawsze będzie zawsze trzeba będzie coś zmieniać, bo się rzeczywistość zmienia, technologie, sposób wszystkiego się zmienia, nie tylko walki, bardzo szybko. Ale ile czasu pan zakłada, że potrzebujemy, żeby doprowadzić do tego momentu, kiedy pan powiedział, dobra, to teraz Przynajmniej pierwszy krok żeśmy zrobili. 3 lata. 3 lata. Tak jest. I to jest realne do zrobienia. To jest realne do zrobienia, ale musi być decyzja polityczna, zasoby i personel wydzielony do tego, żeby realizować. Również to jeśli zadanie. chodzi o wyposażenie, łączność, Tak jest. to całą otoczkę. Tak jest. 3 lata jesteśmy w stanie się do tego przygotować. Tak jest. Ja powiem tak, to są takie standardy sojusznicze. Ale nie czy jest- widzą, obserwując polską politykę, teraz nie mogę pana, rozumiem, pan jest żołnierzem, więc nie może pan wypowiadać się na temat polityków, ale czy jakby wierzy pan w to, nie pytam o pańską wolę, że pan by chciał, bo to domyślam, że pan chciał. Czy pańskim zdaniem to jest możliwe, żeby polskie procesy polityczne jakby nadały taką dynamikę, żeby politycy nadali taką dynamikę działaniom, żeby można było to w ciągu tych 3 lat zrealizować? Obserwując polską scenę polityczną, oczywiście jestem żołnierzem, więc absolutnie nie mogę się wypowiadać na temat jakości. Natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki sposób do tej pory zachowywały się partie polityczne, w jaki sposób wspierały tą naszą zdolność do obrony i w ogóle obszar bezpieczeństwa narodowego, ja jestem wręcz przekonany, że wsparcie będzie. Wsparcie będzie. Ja powiem tak, że bardzo często ze swoimi amerykańskimi albo natowskimi kolegami, jak rozmawiałem na temat tempa przyjęcia i sposobu akceptacji ustawy o obronie ojczyzny, to był marzec 2022 rok, to wszyscy byli w szoku, że w Polsce można w ten sposób prawie, no powiedzmy 99% jednomyślnie przyjąć ustawę, która wywraca cały system i struktury funkcjonowania sił zbrojnych, procesu mobilizacji, systemu reagowania kryzysowego, budżetowania, przygotowywania sił zbrojnych, mobilizacji. No po prostu wszyscy po prostu zazdrościli nam, że jesteśmy tak jednomyślni w tej sprawie. Chyba jest pan pierwszym gościem, od kiedy robię ten program. Staram się nie mówić o polskiej polityce, bo raczej mówię o świecie, ale czasami sprawy dotykają. Jest pan pierwszym gościem, który powiedział, że wierzy pan, że polscy politycy są w stanie podjąć takie decyzje, które posuną sprawy do przodu. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że pan generał ma rację. Bardzo panu dziękuję. Cóż, mam nadzieję, że ten program zostanie wdrożony i że kiedy nasz przeciwnik zobaczy, co my zrobiliśmy, to pomyśli sobie, jednak pójdę może w innym kierunku. Dziękuję bardzo za zaproszenie i jeśli mogę tutaj jakąś promocję zastosować, zachęcam wszystkich państwa do przeczytania mojego artykułu dotyczącego dowództwa transformacji, który ukaże się teraz w najnowszym numerze Przeglądu Sił Zbrojnych. Tam naprawdę dostaniecie państwo zdecydowanie więcej szczegółów i również artykuły, które są nie tylko przeze mnie napisane, to jest chyba 7 bądź 8 artykułów, które dotyczą transformacji sił zbrojnych. Zachęcam. Dziękuję Ja bardzo. również zachęcam, bo nie czytam tych pozostałych, bo jeszcze przed drukiem czytałem artykuł pana generała. Bardzo dziękuję i polecam państwu również. Dzięki serdeczne.
Dziękuję Państwu. Oczywiście ciekaw jestem Państwa komentarzy i uwag. Napiszcie, co o tym sądzicie. I przypominam, rekrutacja do Szkoły Przewództwa Instytutu Wolności trwa. Zgłaszajcie się Państwo poprzez stronę www.szkolaprzewództwa.pl. Serdecznie namawiam. Znakomici wykładowcy, jak do tej pory też zawsze byli znakomici słuchacze. Zachęcam, zajrzyjcie. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.